We just retired and set our hearts free. The ocean calls like a sweet melody. We found our dream, now time to believe. A brand new chapter, we're ready to weave. The winds will guide us both night and day. Our souls will dance in the salty spray. We bought a catamaran and you wave. Sailing the world is the life we crave. From shore to shore we'll ride so wide. With freedom always by our side. Mamy wędkę. Próbujemy coś złowić. Musimy się trochę złe warunki są. 30 lat w porywach. Będziemy walić 5 godzin pod falę. No ale to nic, no jakoś damy radę, bo nie ma dobrych warunków w ogóle. A musimy iść w stronę Grenady, żeby opuścić huragan. Dokładnie. Słuchaj, jak to się nazywa to miejsce, do którego teraz płyniemy? Gorda. Cayos de Cata Gorda. To jest chyba najdłuższe 15 mil, jakie do tej pory zrobiliśmy. Płyniemy już 5 godzin. Fale coraz wyższe. Miał być tu krótki odcinek, a naprawdę jest coraz gorzej. Widzimy brzeg, ale wszystko się po prostu przelewa. Mamy małą zmianę planów. Dopłynęliśmy tylko 6 mil, a ponieważ jednak wiatr jest coraz mocniejszy, zdecydowaliśmy się bezpiecznie zakotwiczyć w Bahia Salina. No i zobaczymy, co tutaj. Musimy tu przeczekać ten wiatr, bo jest coraz mocniejszy i po prostu jest bardzo niebezpieczny. Mamy dzisiaj dzień pełen niespodzianek. Przez przypadek znaleźliśmy się w tym miejscu. No ale tak jak się mówi, nie ma przypadków w życiu i trzeba będzie zobaczyć, dlaczego żeśmy się zatrzymali w tym miejscu. Także idziemy zwiedzić wyspę. No dzisiaj mamy dodatkową bonus wycieczkę. Tam będziemy się starać dostać do latarni. Faro de los Morillos, zwany także El Faro, to jedna z najbardziej charakterystycznych latarni morskich w Puerto Rico. Znajduje się na południowo-zachodnim krańcu wyspy w okolicy Cabo Royo, na wapiennych klifach wznoszących się ponad 60 metrów nad Morzem Karaibskim. Latarnia ta została ukończona w 1882 roku przez Hiszpanów i powstała, aby pomagać statkom bezpiecznie przechodzić przez niebezpieczny Mona Passage między Puerto Rico a Dominiką. Tutaj mamy podwodną jaskinię. Jak jest większa fala, to woda się tutaj przelewa. To jest bardzo poszarpana linia brzegowa. Wygląda to naprawdę imprezy. Klify, tam jaskinia chyba jest. Jak może wyduwało wszystko. Plaża jest. Ciekawe, czy to się nie obsunie, nie złamie. Ja nie myślę, że tutaj są. Może z tej strony i przechodzą. No. Mermaid Beach. Tam są syrenki. Co? Mermaid Beach?
tak, ja myślę, że tam syrenki się zatrzymają. Cała linia wygląda. Tu pięknie wygląda. Ha! Na środku wyspa jest, kamień. A no, to most jest, zobacz, widzisz? Z której strony most? No nie widzisz, tam jest most u góry. O, Do łączy tego się? kamienia. Wow. Teraz to super wygląda, ale ja tam nie będę jednak wchodzić na ten most. Pewna jesteś? Chyba tak. No niesamowita formacja rokowa. Muszę wam powiedzieć, że miałabym ochotę tam wejść, ale trochę się boję. No tak, jest ścieżka na most, no ale jest zagrożona. Może się załamać. No na własną odpowiedzialność, ale chyba sobie odpuścimy tym razem, nie? Jak myślisz? Bardzo chcesz wejść? Nie tak bardzo. Nie tak bardzo. No trudno. El Faro, położona na wysokich wapiennych klifach, oferuje jedne z najpiękniejszych widoków na Karaiby i jest symbolem południowo-zachodniego wybrzeża Puerto Rico. Pogoda pokrzyżowała nasze plany i właśnie dlatego trafiliśmy do Faro de los Morillos. Czasami los prowadzi nas w miejsca, których wcale nie mieliśmy na trasie i to właśnie one okazują się najpiękniejsze. Ta historyczna latarnia do dziś pomaga żeglarzom bezpiecznie pokonać Mona Passage, stojąc na wysokich wapiennych klifach i patrząc na bezkresne Karaiby. Trudno nie zachwycić się tym miejscem. Widoki były po prostu niesamowite. Nasz punkt docelowy. Idziemy teraz inną drogę. Będziemy wracać do naszej dyni. A Ci się podobało, pokazały gwiazdki? Walnęła tak w ten, że aż padła. Patrz, gdzie idziesz. Tam masz łódka. Dotarliśmy z małymi Szkodami. I Beata cała, trochę jej się gwiazdki... Widzisz jeszcze gwiazdy, czy już nie? Tak, się ciemno w oczach. Kawa w dłoń i opuszczamy tą wyspę, to miejsce latarni. Fale ciągle duże, no ale mają się jeszcze zwiększyć, tak wykorzystujemy to, że nie jest aż tak źle. Prawie. Wow. Z zewnątrz wyglądało, że fal na otwartej wodzie nie ma, ale no niestety. Ale nie mamy wyjścia. Będzie jeszcze gorzej. 27 Gasping, 30 prawie. 26 Sustain. Miało być lepiej, a jest gorzej. Ale Beata dzielnie za sterek. Dodają trochę fale. To kamerę odda. 2-metrowe fale i prosto pod falę idziemy. Na dwóch silnikach tylko 2,5 nata. Bo my 30 nat wiatr prawie i 2-metrowe fale, no co? Pogoda, jak widać, nadal nam nie sprzyja, ale czas ruszać dalej. Kolejny przystanek to zatoka przed Copa Marina Beach Resort. Po dniach pełnych przygód i zmiennych warunków zdecydowanie zasługujemy na chwilę relaksu. Oczywiście nie mogliśmy sobie odmówić wizyty w resorcie. W końcu trzeba czasem zamienić pokład katamaranu na odrobinę karaibskiego luksusu. A skoro już jesteśmy w okolicy, czemu nie? Idziemy w końcu zobaczyć ten ośrodek. Nie jesteśmy pewni, czy nas puszczą. Dla nas to był idealny przystanek na złapanie oddechu przed dalszą podróżą. Trochę basenu, trochę karaibskich widoków i znów jesteśmy gotowi do drogi.
No mamy tutaj już powitalne krzesła. Resorty w Puerto Rico są bardzo przyjaźnie nastawione do cruiserów. W Copa Marina Beach Resort mogliśmy bez problemu wejść na teren obiektu i korzystać z basenu. Jedynym warunkiem było zamówienie czegoś w barze, co wydaje się całkiem uczciwą wymianą. No dzisiaj jest all inclusive, jesteśmy w ośrodku all inclusive. Zobaczymy jak długo. Tam nasza dyngi została. Idziemy na drinka. Tutaj stoi, zwiedzamy hotel. No, drinka kupimy i podobno można zostać. Dzisiaj jest naprawdę all inclusive dzień w tym ośrodku. Thank you. Płyniemy na Gilligan Island. 2 mile stąd. Dingy ride. Pływamy wyspę. Będziemy się starać dostać może z drugiej strony. Nie wiem, czy nam się uda. Mamy tutaj gniazda pelikanów. Niedaleko resortu znajduje się mała zatoczka znana lokalnie jako Gilligan Island, część rezerwatu morskiego La Parquera. To miejsce słynie z płytkich, krystalicznie czystych wód. Pływamy w mangrowce, ciągnie nas. Wow, spływ. Nie fotelikowy tym razem. O, dość szybko płyniemy, patrz. Kontroluj tutaj. Gilligan Island to rezerwat przyrody, gdzie ochrona środowiska jest priorytetem. Dlatego też musieliśmy wyłączyć silnik i pozwolić, by woda delikatnie niosła nas przez labirynt mangrowców. Darek, wyskoczyłeś i co? Myślisz, że będziesz ciągnął? Prościej niż niż wiosłować? No wiesz, ciągnę moją Queen, no to wiesz, No dawaj, dawaj. ale prąd. Duży current jest? Musimy jakoś wypłynąć stąd, no. No się zabłądziliśmy. No a ja sobie siedzę tutaj spokojnie na dynki. Zwykle. Jak zwykle. Tutaj pełne poświęcenie. Silnik nam padnie, mamy benzyny już. Darek się tutaj dusi, słuchajcie, i ja nie wiem. Ściąga nas na mangrowce. Ciąga nas na otwartą wodę. Chodźcie. Damy radę. Przygoda musi być. Damy radę. Masz na reciny. Uważaj, tam idzie. Tata chyba nie dam rady. To ja się zakotwiczę do jakiegoś mangrowca i śpimy. Dobra, to weź się zakotwicz. Do mangrowca. Okej, niech nas ściąga. Nie przybije pan. Darek in free fall. Tak, give up. Szybciej płynie niż dyngi. That's pretty cool, nie? Zobacz. Tylko ja szybciej od ciebie płynę, to jest problem. I know. To była naprawdę super zabawa. Czuć, jak delikatny prąd wody powoli cię unosi i prowadzi między mangrowcami. Hello. A tam dynki. Płyniemy sobie. Lazy River. Lazy River. Mam nadzieję, że nas tutaj nic nie podgryzie. A dyngi tam sobie płynie. Poranna wycieczka do najstarszego drzewa w Puerto Rico. No i co? Znajdziemy trail, szukamy trail, żeby się dostać, bo ten oryginalny został zniszczony.
Gilligan Island wygląda dziś zupełnie inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Choć huragany dawały jej we znaki, największe zmiany przyniosły trzęsienie ziemi w 2020 roku, które spowodowało osiadanie wyspy i bezpowrotną utratę części jej plaż. Krążyliśmy prawie pół godziny po zaroślach, aby znaleźć to miejsce. No i zobaczymy, czy było warto. Mamy drogę wysadzoną agawami. No. Tu mamy po drodze piękne kwitnące kaktusy. No idziemy już tak 2 godziny i drzewa jak nie było, tak nie ma. No ale dobrze, że to rano żeśmy się wybrali, bo nie jest tak gorąco. Ile jeszcze? Co tak zmokłeś? Lewą drogę. No ja? Schować telefon, bo Deszczyk nas złapał, ale taki przyjemny, nie? no. Tropikalny deszczyk. Ale idziemy dalej, bo tego końca nie widać tego szlaku. No, w lewo. No, chyba znaleźliśmy 200 metrów, chyba to znaczy, że do tego drzewa najstarszego w Puerto Rico. Słońce świeci, 800 lat ma. deszczyk pada, No, nie pada. tak przyjemnie się idzie. Okej, idziemy. 200 metrów przez chaszcze. No, jest taki trochę w miarę. No. No dobra, Okej, dobra. prowadź. Wiesz, idź. Pierwsza. Teraz, Boisz się teraz ty? teraz się zaczyna. Prawdziwy hike. Zobacz, w dół schodzimy. Boa węże są, także uważaj. Ale ja mam scyzoryk, także ten. Jak się zacznie dusić, to zacznę go odkroić. Ale kogo zacznie dusić? Ciebie czy mnie? No nie wiem. Ty idziesz pierwsza. No to ja myślę, że ty... Mówią, że są boa węże tu. Później trzeba będzie wrócić z powrotem. Patrz na boa węża. A to drzewo, ale nie ma żadnego signa. Tylko wydeptane wokół niego jest. Czy jest do góry, idziemy dalej? Ja nie wiem. No idziemy do góry, Idziemy nawet do- drzewo, zobacz jakie korzenie ma. To jest to drzewo? Nie mam pojęcia. Wygląda pretty cool, ale na 800 lat to raczej chyba nie wygląda. Grubość pienia nie jest. Ale to jakieś specyficzne drzewo. Guatoła jakieś. Guayacan Centenario to jedno z najstarszych drzew w Puerto Rico. Ma ponad 700 lat. To gatunek Guayacan, znany również jako drzewo życia. Jego drewno należy do najtwardszych i najcięższych na świecie. Dlatego dawniej wykorzystywano je m.in. do budowy statków. Drzewo rośnie niezwykle wolno. Przyrost pnia to około 1 mm rocznie. Wygląda na to, że to drzewo pamięta czasy, gdy wyspę zamieszkiwali jeszcze Tainowie. Ten niezwykły Guayacan przetrwał huragany, susze i zmieniającą się historię. No i co? Jakie wrażenia? No drzewo jak drzewo. Drzewo jak drzewo. Ale przynajmniej będziemy mieli 10 000 kroków naszych. Także wiesz, dobry exercise. Dobry exercise. Nie wygląda tak, jak żeśmy wcześniej mówili, nie wyglądało to na 800 lat. No ale Ale to jest specyficzny rodzaj drzewa. My nie wiemy jakie drzewo to jest. my to sprawdzimy, co to jest i na pewno się podzielimy tą informacją. Na razie spoczamy trochę z drogi. Chcemy zobaczyć wejście do dzikiej plaży. Wiatr wieje. No zobaczymy, gdzie nas ta dróżka zaprowadzi. Dwa kajtowcy. Jeden daje, a drugi tak mniej więcej na moim poziomie cały czas to orze. Czeka na hurakan, żeby go wyciągnął z wody. Ale zobacz, co się dzieje. My mamy dalej niby płynąć i co? Zobacz, jakie na otwartym oceanie, jaki wiatr. Trzeba to sprawdzić do twojej pojedynki. Jutro to samo jest. Patrz, kokonat. Nareszcie Może być... docieramy do dyngi i ruszamy z powrotem. Dyngi nam się tutaj już osadziła na
znowu na piachu. Trzeba będzie ją znowu wyciągać. Następna niespodzianka. Mamy tutaj meduzy. Ile ich tutaj jest? Wow, zobacz. Tutaj, Może nie stawaj na nim, zobacz. Gdzie mam wstawać? One są wszędzie. To jakieś dziwne takie. Straszne. Zatrzęsienie. Trzeba będzie się wiosłami odpychać. Jakiś specyficzny rodzaj. To był excitement. Mamy tutaj meduzy wszędzie, te trujące, Tu odpychać. parzące i musimy się odepchać, więc co, używamy metody na wiosło. Okay. W następnym odcinku dalej podążamy wzdłuż południowego wybrzeża Puerto Rico, odkrywając piękne, dzikie miejsca, do których można dotrzeć tylko od strony wody. Staramy się pokazać zakątki z dala od tłumów i katalogów biur podróży, miejsca prawdziwe, naturalne i często mało znane. Czy to jest ciekawe? Zdecydowanie tak. Zapraszamy na dalszy ciąg naszej przygody. See ya! Bye!